dzisiaj będzie jeden model słuchawek, ale w 3 wersjach, czyli czekają nas chociażby 3 testy mikrofonów. Tak więc wszystko zobaczycie, posłuchacie, porównacie. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No i markę Hator już znacie z mojego kanału, ponieważ była recenzja klawiatury, myszki i podkładki. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się słuchawkom. Jest to tak na dobrą sprawę jeden model, czyli HyperGang 3. Ciekawa nazwa swoją drogą. Natomiast mamy tutaj słuchawki w 3 wersjach. Pokrótce Wam je opiszę, pokażę, opowiem Wam o różnicach w dźwięku i także zrobimy 3 próbki mikrofonów, tak żebyście poznali mikrofon każdego z tych headsetów. Jeśli chodzi o opcje, to do słuchawek możemy dokupić także wymienne pady, czy materiałowe, czy ze skóry ekologicznej. Tutaj mamy na przykład większe przestrzenie, przyjazne dla osób noszących okulary. Tu mamy takie standardowe, więc każdy może dobrać coś dla siebie, zmodować. Ceny i dostępne wersje kolorystyczne sprawdzicie sobie oczywiście w linkach w opisie filmu. Zaczniemy od najbardziej bazowych, czyli modelu HyperGang 3 przewodowego, klasycznego na mini jacku. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, że wszystkie te 3 headsety mają coś takiego jak certyfikat Hi-Res Audio. Tak więc ten znaczek przyznawany jest tylko i wyłącznie sprzętom, które jakością dźwięku prezentują pewien wymagany poziom, dlatego tutaj możemy spodziewać się naprawdę dobrej jakości dźwięku. No i w tej wersji magnesy neodymowe, pady z ekoskóry, wypełnione memory foam, więc bardzo fajnie. Mamy zawartość zestawu, wagę, pasmo przenoszenia od 10 Hz do 44 kHz, no więc takie dość poszerzone. No i mamy słuchawki HyperGang w wersji przewodowej. Mikrofon we wszystkich 3 headsetach jest odłączany, więc gdy go nie potrzebujemy, możemy go sobie po prostu wyczepić. Jest też elastyczny, dogina się. Mamy metalowe prowadnice, precyzyjną regulację i te słuchawki są wytrzymałe. Czyli tutaj ciężko będzie to uszkodzić. Jeśli chodzi o pady, no to wypełnienia jest sporo. Ruchomość na przegubach. No i tutaj poza gniazdem mikrofonowym mamy gniazdo mini jack do podłączenia przewodu, potencjometr i wyłącznik mikrofonu w postaci suwaka. No i same pady z dość dużymi przestrzeniami. No i w zestawie 2 przewody mini jack, czyli taki podstawowy metrowy mini jack na mini jack, a potem jeszcze 1,30 m rozgałęźnika, gdzie podłączamy ten główny przewód, a rozgałęzia się na taki przewód pecetowy, gdzie osobno mamy słuchawki, osobno mikrofon. No i przestrzenie w padach na wysokość 60, na szerokość 45, na głębokość jakieś 20 mm, więc takie raczej standardowe, no ale w przypadku tego klasycznego zawieszenia standardowe oznacza dobre. Tak więc są metalowe elementy, tutaj mamy miękko. Jeszcze sobie te słuchawki zważmy, waga pokazuje 0. I mamy 326 g według wagi, a producent podaje 310. Ale spójrzmy sobie, jak ten headset wygląda na graczu o mniejszym rozmiarze głowy. Bardzo dobre przyleganie przodem. Mikrofon może być blisko ust. Od boku również anatomiczne wygięcie tych całych obudów, żeby lepiej się tutaj to wszystko dopasowało. I od tyłu też pełne przyleganie. Sprawdzamy jeszcze na graczu o dużym rozmiarze głowy. No i ponownie od przodu wygląda to naprawdę dobrze. Od boku też jest ok. I od tyłu też wydają się dobrze tutaj przylegać, więc słuchawki uniwersalne. No i drugi headset to już HyperGang 3, ale w wersji na USB, gdzie mamy dostęp do aplikacji, gdzie mamy efekty RGB i gdzie mamy chociażby dźwięk wirtualny 7.1, ponieważ w słuchawkach na mini jacku mamy dźwięk klasyczny stereo. Jeśli chodzi o pasmo, to mamy takie samo od 10 Hz do 44 kHz i przetworniki mają 53 mm, jeśli chodzi o średnicę. Ponownie pady ze skóry ekologicznej. I tak samo przewody 1 plus 1,30 m, natomiast różnią się właśnie tym softwarem i dźwiękiem wirtualnym. No i w tym przypadku przewód ma pełne USB, a tutaj ma gniazdo USB, czyli to jest takie przedłużenie, a podstawowy to USB-C na USB-C. Tutaj już mamy headset w klasycznej czerni, ponownie metalowe prowadnice, jakość wykonania dokładnie taka sama jak w poprzednich słuchawkach, te same pady, te same średnice. Również słuchawki tak samo są elastyczne i wytrzymałe. Natomiast panel sterowania wygląda nieco inaczej, bo mamy tutaj gniazdo na podłączenie przewodu, potencjometr, wyłącznik mikrofonu, ale też jest equalizer, czyli możemy tutaj sobie regulować tryby bez wchodzenia do software'u. Czyli sprawdźmy, co się stanie, jak sobie podłączymy, zasilamy słuchawki. No i właśnie ożywają diody, którymi także możemy zarządzać z software'u, który Wam też pokażę za chwilkę.
Ponownie duże przestrzenie i również mikrofon, który sobie tutaj musimy po prostu wczepić i już jest. I pod względem wagi 327 gramów ponownie pokazuje moja waga. Jeśli chodzi o przyleganie do głowy, to jest tak samo jak w przypadku poprzednich słuchawek, czyli od przodu, od boku czy od tyłu jest naprawdę ok, komfortowo, dobre wygłuszenie i to samo w przypadku gracza o dużym rozmiarze głowy. No i trzecia wersja zapewniająca maksymalną swobodę, czyli wersja wireless, bezprzewodowy headset, dodatkowo z kodekiem LDAC i certyfikat Hi-Res Audio Wireless, czyli właśnie do trybu bezprzewodowego. Mamy także tutaj tryb ANC, czyli aktywne wygłuszanie hałasów. Jak to się sprawdza? Przetestuję. Hybrydowe ANC, czyli redukcję zakłóceń w mikrofonie. Jak to się sprawdza? Zobaczymy. Jest także aplikacja i dodatkowe funkcje gamingowe, czyli Clear Scan i Head Tracking. Przydatne do pozycjonowania dźwięku w grach. Ponownie są elementy LEDowe, takie samo pasmo przenoszenia, natomiast mam tutaj membranę o średnicy 40 mm, neodymową i impedancja tych słuchawek jest nieco niższa, bo mamy 16 ohmów, w poprzednich dwóch było 32, czyli takie standardowe i ponownie te same długości, czyli 1 plus 1,30 m, a łączność to 2,4 GHz przez dongiel, Bluetooth 5.4 i połączenie przewodowe USB. Żywotność w trybie Bluetooth do 40 godzin, w trybie dongla do 20 i ładowanie jakieś 3 godziny. Bateria ma 750 mAh. Tak więc w zestawie ponownie USB na USB-C gniazdo, USB-C na USB-C przewód, ale trzecim elementem jest taki właśnie dongiel, ale on jest podwójny, ponieważ tu ma USB, ale właściwa część to jest ta wczepiona tutaj. Jak to sobie wyczepimy, powstaje coś takiego USB typu C, więc można też skorzystać na przykład w urządzeniach mobilnych. Bardzo fajny patent, dobrze pomyślane, ponieważ nawet w PC-cie często mamy już nawet w obudowie USB-C i można sobie podpiąć to małe coś, a nie takie duże. Z mikrofonem jest dokładnie tak samo, że go sobie tutaj doczepiamy. No i panel sterowania wygląda podobnie. Mikrofon, gniazdo USB typu C, potencjometr i dwa przyciski. I ponownie słuchawki łatwo się regulują, są elastyczne, wytrzymałe. Natomiast mamy tutaj nieco inne pady niż w wersji USB, ponieważ tutaj one są takie trochę grubsze i takie powiedzmy bardziej kanciate. A tutaj są też dość grube, ale takie zaokrąglone. Przestrzenie natomiast są tak samo duże. Tak więc zważmy je. I tutaj wychodzi 339 gramów, więc bardzo podobnie jak w poprzednich. I słuchawki ponownie są wygodne, dobrze przylegają. Mikrofon może być naprawdę blisko. Tak na osobie o mniejszej głowie. Z tyłu również przyleganie super. I tak samo na graczu o dużym rozmiarze głowy. Wszystko jest tutaj jak najbardziej ok. Przyleganie jest naprawdę dobre. Jest komfort. Ok, będziemy teraz lecieć z próbkami dźwięku. Na początek słuchawki działające na mini jacku. Przy okazji widzicie, jak one się dopasowały do mojej głowy. Powiem Wam, że te pady są naprawdę dobre, ponieważ nawet pasywne wygłuszenie jest naprawdę niezłe. Ja sam siebie tak słyszę, jakbym mówił zza ściany. Sprawdźmy sobie mikrofon. Odpalam Audacity. Mam ustawione na 100% głośności i lecimy z tematem. To jest test mikrofonu słuchawek Hator HyperGang 3. I powiem Wam, że ten mikrofon troszeczkę odsunąłem, ponieważ siła dźwięku była zbyt mocna. I to nagrywając na zwykłej zintegrowanej karcie dźwiękowej bez żadnych specjalnych wzmacniaczy. Dlatego tutaj ten mikrofon dobrze się prezentuje. Natomiast jako, że jest to mikrofon na mini jacku, nie mamy żadnych technologii usuwających z tła jakieś zakłócenia. Dlatego jeśli włączę sobie w tle jakiś hałas, no to raczej nie zostanie on za dużo wyeliminowany, ale tu będzie ciekawiej w słuchawkach na USB oraz bezprzewodowych, bo one mają specjalne technologie. Natomiast tutaj z jakości dźwięku jestem, powiem Wam, bardzo zadowolony, ale spróbujmy tylko szybką próbkę. Będzie to standardowo dźwięk odkurzacza. I tak to brzmi z mojego mikrofonu krawatowego, a tak z mikrofonu słuchawek Hator. No, jeśli chodzi o słuchawki na USB, no to mamy tutaj aplikację, gdzie możemy sobie wiele rzeczy pozmieniać. Mamy też chociażby equalizer, czyli możemy tutaj swoje profile dźwięku ustawiać, natomiast tym przełącznikiem mamy do wyboru 4 profile. Głęboki bas, filmy, muzyka i gry. A tu możemy sobie poustawiać naprawdę dużo, opcji jest sporo, do mikrofonu też chociażby nasłuch, jakość próbki, Magic Voice, czyli zmiana głosu, oraz efekty RGB, gdzie w tej chwili mam Cyclic, może to być Constant Breath albo Heartbeat, czyli mamy kilka efektów do wyboru, tak to właśnie wygląda. Przy przełączaniu się poprzez equalizer następują komunikaty głosowe w słuchawkach. No i dobrze, czas na próbkę. No i lecimy, to jest test mikrofonu słuchawek. Wow! Musiałem trochę odsunąć
bo było po prostu za głośno. Jeszcze raz, to jest test. Jeszcze troszeczkę. Ok, może tak. To jest test mikrofonu słuchawek HyperGang 3 na USB, gdzie dźwięk jest naprawdę potężny. I już zaznaczę, że próbka na mini jackach była dość głośna i jakość dźwięku była bardzo dobra. Czy tu jest tak samo? Ocencie. No i mamy tą zmianę głosu. Jak sobie to włączymy, no to głos się będzie zmieniał. W zależności od tego, na którą opcję tutaj sobie Prawie. Tak więc mamy do wyboru kilka wariantów. no i można tym się po prostu pobawić. Jak to wyłączę, No to głos wróci do normy. Tak więc ocencie, czy tutaj ta próbka była dobrej jakości i czy słuchawki na USB spełnią Wasze oczekiwania co do komunikacji w grach. No wow, dawno nie widziałem takiego poziomu głośności w słuchawkach, naprawdę. Ale jeszcze sprawdźmy, czy zakłócenia tutaj jakoś będą wycięte. Odpalam. I tak to brzmi z mojego mikrofonu klawiatowego. Ten odkurzacz jest naprawdę głośny. I wracamy na próbkę z tego właśnie mikrofonu. Stwierdźcie, czy mam tutaj jakąś eliminację hałasów, no ale raczej nie. A w przypadku trzecich słuchawek nie mamy akurat aplikacji desktopowej, tylko mamy aplikację mobilną, o której za chwilkę też powiem i ją też można pobrać do słuchawek na USB. Powiem Wam, że samo uczucie przy założeniu słuchawek bezprzewodowych jest zupełnie inne. Te pady są wykonane z innego materiału, bardzo dobrze przylegają i wszystkich trzech headsetów tak naprawdę nie czułem na głowie, jeśli chodzi o jakieś dłuższe korzystanie. 300 gramów z haczykiem nie jest to jakoś specjalnie dużo, jak za słuchawki pełnowymiarowe, które mają też dużo metalowych elementów. Są po prostu wygodne, więc ta waga nie przeszkadza. Tak więc sprawdzimy na razie na trybie standardowym, jak ten mikrofon tutaj będzie działać. Ok, wszystko jest, tak więc lecimy. To jest test bezprzewodowego headsetu od marki Hator. No tutaj jak widzimy, poziom tego dźwięku jest dużo niższy, porównując chociażby ze słuchawkami na USB. Więc tutaj sobie ten mikrofon troszeczkę jeszcze przybliżyłem. Natomiast to jest częsta przypadłość headsetów bezprzewodowych, że te mikrofony jakieś specjalnie mocne nie są. Nawet jeśli mikrofon jest w takiej wersji jak tutaj, że jest przy ustach, a nie jakiś wbudowany w słuchawkę. Natomiast z drugiej strony moc tego dźwięku myślę, że jest wystarczająca. Ocencie sami, jak ta próbka wypada. No tutaj przede wszystkim jest ta wolność bezprzewodowa, więc coś za coś. No i standardowo zrobimy jeszcze test z zakłóceniem w tle. Tak to brzmi z mojego mikrofonu klawiatowego. A tak z mikrofonu słuchawek marki Hator. I w tym momencie stwierdźmy sobie, czy technologia eliminuje sobie te zakłócenia z tła, czy faktycznie ten bardzo głośny dźwięk odkurzacza jest w jakiś sposób niwelowany, wyciszony, czy mniej przeszkadza. Ocencie sami, po to właśnie są te próbki, żebyście wiedzieli, co kupujecie. Jeszcze dla uzupełnienia, tak właśnie te słuchawki brzmią poprzez USB, więc ten dźwięk będzie bardziej wyrazisty niż bezprzewodowo, ale mimo wszystko troszeczkę cichszy niż w przypadku słuchawek typowo na USB i dzięki temu też pewne podbicie mikrofonu tutaj jest naprawdę ok, ale nie jest aż tak głośno. Natomiast weźmy pod uwagę, że w przypadku próbki na USB ten dźwięk był troszeczkę zaszumiony ze względu właśnie na takie troszeczkę sztuczne podbicie czułości tego mikrofonu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że te słuchawki, przypomnę, mają tryb ANC, który powoduje, że zakłócenia z tła, nawet jak sobie włączę z powrotem ten odkurzacz, są bardzo mocno wycinane. Mamy też tryb transparentny, który powoduje, że to, co słyszymy, jest po prostu przepuszczane przez słuchawki, czyli można to nawet uznać za takie wzmocnienie dźwięku zewnętrznego, jeśli ktoś na przykład miałby jakieś problemy ze słuchem. A przycisk wyłącznika na słuchawce działa w sposób multimedialny, czyli jak raz klikniemy, mamy połączony z komputerem, to na przykład odpali mi się utwór, raz kliknę ponownie, to zapauzuje, klikniemy kilka razy, wracają na tryb dongla. No i teraz czas na wrażenia dźwiękowe. Jeśli chodzi o headset podłączany poprzez mini jacki, jest to najbardziej klasyczna konstrukcja. Możemy wtedy podłączyć te słuchawki do PC-ta, do konsoli, do urządzeń mobilnych, które mają gniazdo mini jack, no i otrzymujemy klasyczny dźwięk stereo, który brzmi naprawdę dobrze. Natomiast nie mamy tutaj dostępu do żadnych ustawień personalizacji dźwięku. Podczas odsłuchu muzyki możemy spodziewać się wyraźnych fragmentów wokalnych, dość mocnego basu i ogólnie wyrazistego dźwięku. Wersja słuchawek na USB pozwala na nieco więcej. Na PC mamy sterowniki, które umożliwiają konfigurację naprawdę wielu elementów, czy włączenie dźwięku wirtualnego 7.1, skorzystanie z equalizera,
czy z trybu zmiany głosu. Podłączając słuchawki do telefonu mamy dostęp do dźwięku Dolby Atmos i personalizacji. Dlatego w przypadku smartfonów czy tabletów, które nie posiadają gniazda mini jack, możemy podłączyć te słuchawki bezpośrednio przez USB-C i cieszyć się dźwiękiem naprawdę dobrej jakości i szerokim zakresem personalizacji tego dźwięku. Czyli ten headset świetnie sprawdzi się dla graczy i do oglądania filmów dzięki dźwiękowi przestrzennemu. No i trzeci headset dający nam bezprzewodową swobodę, gdzie jakość dźwięku jest bardzo wysoka, jednocześnie headset jest najdroższy. Mamy możliwość personalizacji dźwięku dzięki aplikacji i co ciekawe, po aktualizacji słuchawek mogłem sobie ściągnąć polski język lektora i mieć komunikaty w języku polskim. ANC włączony. ANC wyłączony. Tryb transparentny. ANC wyłączony. RGB wyłączone. RGB włączony. Mikrofon wyłączony. Mikrofon włączony. Profil gry. Profil muzyczny. Ok, podsumowując, mamy tutaj wybór. W zależności od tego, ile pieniędzy chcemy wydać, to dostajemy słuchawki o nieco innym zakresie funkcji. Tak więc model na mini jack będzie najbardziej uniwersalny, jeśli chodzi o graczy konsolowych. Podłączymy chociażby do Xboxa, do PlayStation, do komputerów, do urządzeń mobilnych. Słuchawki na USB bardziej bym proponował dla PC-towców, ponieważ mamy wtedy software, możemy skonfigurować sobie dźwięk i mamy też chociażby dźwięk wirtualny, natomiast słuchawki bezprzewodowe są połączeniem i rozwinięciem obu poprzednich headsetów, dającym nam większą swobodę użytkowania i więcej opcji, a także kompatybilność z wieloma platformami. Tak więc wszystkie trzy ciekawe, które wybierzecie, to już ten wybór zostawiam Wam. Macie w opisie filmu linki do aktualnych cen. Jeśli film Wam się dobrze oglądało i doceniacie moją pracę, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Napiszcie w komentarzu, który z tych trzech headsetów najbardziej Was zaciekawił. Możecie film także udostępnić, będę wdzięczny. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.